taka ramka i ją... Witajcie w nowym dniu. Wyjeżdżamy z kempingu w Palamos i jedziemy do Cadaqués. Mamy 80 km, także bliziutko. 7,2 km. I zobaczymy, jak będzie w Cadaqués. Ponoć piękna miejscowość. Kemping jaki znaleźliśmy. Są też jakieś dwa parkingi dla kamperów. Zobaczymy. Mamy przejazd przez miasteczko takimi wąskimi ulicami. Ciężarówka przed nami prawie do balkonów dotyka. Czyli jak ciężarówka jedzie, to i my przejedziemy. Ale takie drzewka fajne. Można kupić. Teraz będziemy musieli wspinać się pod górę do Cadaqués. A potem z góry zjechać do morza. Zaczynamy wspinaczkę samochodem. Musimy uważać na rowerzystów i na wąskie drogi tutaj. No, droga piękna, ale bardzo trzeba uważać. Niestety. Bo niektórzy jadą i ścinają zakręty. Może. O, tam piękny widok macie. Mamy. Czujemy się jak w Norwegii. Na tych drogach norweskich. Też tak samo mieliśmy. Wąsko. Jeszcze chyba węziej niż tutaj, nie? Tam to różnie potrafiło być jeszcze węziej. Węziej było. I też pod górkę. Jechaliśmy na 277 metrów nad poziomem morza i na pewno będziemy w dół teraz jechać. Teraz zmieniliśmy stronę. Jesteśmy nie od strony przepaści, tylko tej do skały bliżej. Teraz musimy patrzeć, żeby nie rąbnąć w ścianę lusterkami bocznymi. Za nami korek. Niestety nie mamy gdzie zatrzymać się, żeby przepuścić te wszystkie samochody. Ale pięknie nam w tym Cadaqués będzie. Ależ Cadaqués piękny. Zostało 750 metrów. Jedziemy taką wąską ulicą między domkami. No zaraz powinniśmy już być na miejscu. 120 metrów mamy. I tu mamy wjazd na kemping, ale na razie wąsko, ciasno i jeszcze przed nami jakiś kamper, ale przyjeżdża. No dobra, wjeżdżamy na kemping. Nie wiadomo, czy są miejsca. Też nie wiemy na ten moment. Będziemy pytać dopiero. Jesteśmy w Cadaqués. Tu jest wjazd do kempingu. No trochę wąski. Kemping WeCamp. Na kartę akcji 27 euro. W pobliżu kościółek i parking, ale z barierką. Cadaqués na kempingu są dosyć wąskie parcelki. Trzeba się wpasowywać. Z prądem 16 A normalnie, ale to nie znaczy, że pomimo bardzo wąskiej bramy wjazdowej jadą tutaj też większe kampery. Pomogą. W pobliżu parceli jest toaleta, zmywak, kuchnia, pralnia. Płaciliśmy 27 euro na kartę akcji. Bez tego byłoby o chyba 15 euro drożej za noc, także spora oszczędność jest. O, toalety, zmywak, pralnia. O, nasze pranie Suszy się? już suszy, została jeszcze 1 minuta. Zawsze jest instrukcja, jak obsłużyć, a często płatność jest przez taki ekran dotykowy, gdzie się płaci normalnie kartą zbliżeniową i to wszystko. Bardzo prosty sposób. Przy praniu trzeba sprawdzać, ale najczęściej jest tak, że detergentów swoich się nie dodaje. Wolą chyba oni, żeby ich detergenty maszyna używała. I to ceny są różne, ale tam pranie z suszeniem koło 8 euro. Tutaj akurat w tym kempingu 4 euro pranie i 4 euro suszenie.
Ale to różnie bywa, ale tam więcej W Barcelonie było 5 pranie i 3 susze. suszenie. Jak to tam wyjdzie? Ale w granicach 8 było. I z kempingu prosto taka ścieżka do miasteczka. Takie prawdziwe podgórkę to tu się dopiero Teraz to z zacznie. górki właśnie. Teraz z górki, ale stromo jest. Jak oni tu wjeżdżają? No i idziemy dalej. W dół i w dół do miasteczka. Mural. To nie jest to jakaś długa droga. Przynajmniej z górki z powrotem zobaczymy. No i tu już dochodzimy do nabrzeża. To będzie koniec tej drogi z górki. Jesteśmy w Cadaqués, miasteczko białe z kościółkiem. Same restauracje i port. I boczne uliczki takie. No i takie uliczki współczuję jeździć. No jako takie przegryzka, chlebek, bruszetta, całkiem dobra. Oliweczki były super. No i czekamy na nasze rybki i paelle. Zobaczymy co będzie. A sangry nie tylko czerwone tak jak u nas, ale też jest i sangria biała. Muszę powiedzieć całkiem wytrawna i smaczna. No w Cadaqués chyba najdroższy obiadek. 64,40 plus jakiś tam napiwek, wiadomo, więcej. A jedzenie chyba najlepsze mieliśmy w Palamos. No ale tak jak w życiu, nie? Piękny widok, piękne miejsce. O, można wypożyczyć sobie łódki. Do 15 koni bez licencji, ale pół dnia 200 eurasów, nie? Trochę to kosztuje. No po obiedzie idziemy na spacer. Woda w morzu przejrzysta. Malutka plażyczka, tam port i tam ta plaża kamienista. Tam główny deptak będzie. A patrzcie jaka chmura nad górami się robi. Mam nadzieję, że nie będzie padać, bo już dosyć deszczu mamy. A tu miejsce do robienia panoramy na Cadaqués. Taka ramka i w nią można sobie wejść i ponoć najlepsze ujęcie. Wyobraźcie sobie, że latem przy każdej z tych boi będzie stała łódka albo żaglówka. Co tu się będzie działo? Takie piękne morze. I drogi spacerowe, jakie piękne wille nad tym morzem. Siedzimy sobie na ławeczce, odpoczywamy. I takie widoki mamy piękne. A tu taki mostek. Gdzieś obok jest zdjęcie, jak wyglądał na początku XX wieku. A kiedyś taki bruk tutaj był. Są też bardzo stare domy z XIX wieku. Ten akurat niezagospodarowany. No i taki labirynt uliczek. W części nowe sklepy, a część po prostu ludzie dalej sobie mieszkają. No i po zatoczeniu pętli wychodzimy znowu na plac do portu. Cadaqués, urocze miasteczko. Jak dojedziecie, zechce wam się przez te góry przedrzeć, to na pewno warto odwiedzić. Drzewko urocze. No i znowu jesteśmy na bulwarze w porcie. Witajcie w nowym dniu. Hejka. Jesteśmy dalej w Cadaqués. Dzisiaj idziemy zobaczyć dom Salvarego Dali. To jest dosłownie 500 metrów od naszego kempingu, nawet może mniej. Bardzo dobre położenie pod kątem właśnie tego muzeum. I droga jest, którą jest zakaz jazdy kamperów, ze względu chyba na stromość i wąskość. Także idziemy i pokażemy wam ten dom. A taki widok mamy po drodze. Droga wybetonowana, ale dosyć stromo w dół. I tu przy hotelu trzeba skręcić będzie w prawo w dół. Strzałko nie jest oznaczone, ale wydaje nam się, że to tu koło tego hotelu w dół trzeba iść po tych schodkach. Także idziemy i zobaczymy. O, i dochodzimy tutaj do portu. Jest zatoczka. Są łódki rybackie. I chyba kolejka do muzeum nam się wydaje. Ale jak pięknie. Dom, a tu koło domu daleko jest łódka, która tak długo leży, że aż drzewo przez nią wyrosło, więc musi być mocno zabytkowa. No
za mocno. Jesteśmy przy domu Dalego. Udało nam się kupić bilety bez rezerwacji. Co prawda za godzinę wejście mamy, ale zawsze. A teraz możemy zobaczyć ogród. No i tu okolice sobie zobaczyć. A zatoczka jest naprawdę Bardzo ładnie. piękna. I takie stare łódeczki tutaj zachowali. Chyba dzięki temu Dalemu. Inaczej to by to wszystko wyczyścili, nie? I zamienili na nowe. A tak troszeczkę jest taki klimat tej starszej Hiszpanii. O, teraz widok na cały dom Dalego. No i łódki przy nabrzeżu. I zatoczkę trochę lepiej widać niż na poprzednim ujęciu. Tam jakieś wąskie wyjście, jedno na morze i drugie. Fajnie to wygląda. I tu widok jeszcze raz z drugiej strony zatoczki. Na dom Dalego. Na ten port Ligat. O, taki rakoń fajny. Można jechać. Jakie urocze łodzie w starym stylu. Można nimi wykupić sobie wycieczkę po zatoce. A tu malutki portek rybacki i ludzie przy pracy. Zwiedzamy ogrody Dalego. Jaki nosorożec ze skrzydłami. O, miał poczucie humoru. Uwaga na głowę. No i wszędzie jajka jako ten symbol dalizmu. Ale ładnie se tu zrobił. Pięknie. O, zrobił sobie basenik. Szopkę jakąś. No faktycznie był surrealistą. Te rzeźby ciężko zrozumieć czasem. Fajne to szkło od latarni morskiej. Miał też grilla. A tu zobacz. Tu nogi, wiesz? I tu jeszcze miał troszkę tarasowego ogrodu z oliwkami, z eukaliptusami. Taka dziwaczna wieżyczka. Sobie wszedłem do jajka i z jajka mamy taki widok. No miał bardzo ładny widok z tych swoich ogrodów. A to taka jego dzieło sztuki. Śmieci nazwane. Teraz zwiedzamy wnętrza domu Dalego razem z przewodnikiem. W grupie jest jeszcze kilka osób. Salvador Dali jest to hiszpański malarz, jeden z najbardziej znanych surrealistów. Dali był postrzegany jako ekscentryk, co widać w jego sztuce, ale też w jego domu i w ogrodach. Twórczość Salvadora Dalego można zobaczyć w wielu miejscach na świecie, ale największa kolekcja znajduje się w Teatrze Muzeum Dalego w Figures. Now we are back in the first cabin over the middle of it. And this has been printed inside. And you can see this is the tiny cage. On the right side of the window, next to the window, there is a tiny small cage. To sypialnia Dalego.
No i mieliśmy Kadakes nakręcić w słońcu, a po południu znowu się zachmurzyło i może na razie jeszcze nie pada, ale kto wie. A wiadomo, że w słońcu takie miasteczko dużo lepiej wygląda niż bez słońca, ale i tak jest ekstra. Niektórzy muszą pobuszować po sklepikach z odzieżą. Idziemy uliczką do góry. Piękna uliczka. Chcemy do kościółka trafić, ale nie wiemy, czy w dobrym kierunku. Lokalny sklepik z wędlinkami. A? Wszystko jest. W zwykłym szparze w mieście są żywe homary. I to jakie wielkie. No tu na górce mocno wieje. O, jakie kotki. A tu widok. Santa Maria de Cadaqués, czyli gotycki kościół w Cadaqués, pochodzi z XIII wieku i został odbudowany po zniszczeniu przez piratów w XVI wieku. Główny ołtarz jest barokowy i przedstawia dekoracje z pozłacanego drewna. Ołtarz zawiera motywy morskie oraz wizerunek marynarza, który sfinansował powstanie tego ołtarza. Taki pojemnik na wodę święconą z muszli. Piękny. A tu ekspozycja obrazów Salvadora Dalego. I nawet ktoś tu na skrzynce na prąd namalował tak ładnie. A tu idziemy wzdłuż muru, na którym są murale. Chociaż widać, że Cadaqués jest miastem artystów, ponieważ nawet na skrzynkach elektrycznych są jakieś dzieła sztuki malowane przez malarzy. Bardzo fajnie to wygląda. No i to już nasz ostatni dzień w Cadaqués. Słońce znowu pada po południu. Jutro stąd wyjeżdżamy i jedziemy już w kierunku na Lazurowe Wybrzeże.